Cześć siemanko, z tej strony Patryk i witam Cię w kolejnym odcinku z Jak budować Minecraft na moim kanale. Dzisiaj, zgodnie z tym co było widać na miniaturze, zbudujemy sobie dużą pustynną willę w Minecraft. Jeżeli już teraz ten projekt Ci się podoba, to doceń moją pracę zostawiając w pełni darmową subskrypcję, dołączysz tym samym do elitarnego grona moich widzów. Możesz również zostawić łapkę w górę i jakiś fajny komentarz, na który z przyjemnością Ci odpowiem. Jeżeli chodzi o wnętrze tej pięknej willi, no to niestety nie jest udekorowane, ponieważ tu chciałbym zobaczyć, jak Wy ją udekorujecie. Jeżeli ktoś mi podeśle na Discordzie, na kanale, tam na którymkolwiek kanale na moim Discordzie, jak udekorował to wnętrze, to wybiorę najlepsze wnętrze i pokażę, jak je udekorowaliście w następnym odcinku, który będzie. Myślę, że to fajna zachęta dla Was, po prostu skopiuję całość i wkleję, także co? To zostawiam do Waszej dyspozycji, a my zacznijmy budować. Teraz na ekranie wyświetlają Wam się wszystkie materiały potrzebne do zbudowania tego budynku. Jak widzicie, nie jest tego mało, więc z pewnością spędzicie sporo czasu na pustyni. Niestety, ale tego wymaga ta willa. Teraz z kolei wyświetlają Wam się wymiary potrzebne do zbudowania tego budynku. Jak widzicie, też nie są małe, no ale i sama willa też jest stosunkowo okazała. Pamiętajcie tylko, że wszystkie wymiary są podawane od tego bloku do tego bloku, później pewnie będą od tego do tego, 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 od tego, zawsze to powtarzam, od tego do tego, od tego do tego, od tego do tego, od tego do tego i tak dalej. Chociaż może tu po prostu wpiszę 3, bo tu jest 3 na 3 i tu jest 3 na 3, więc tu po prostu wpiszę trójeczkę, żebyście wiedzieli, o co chodzi, nie? Żeby już tak nie srać tymi wymiarami na każdą pojedynczą ścianę. Dobra, bez dłuższego przedłużenia zacznijmy może budować ten obiekt. Na początku zacznijmy sobie od takiej totalnej podstawy, czyli tu tak naprawdę wszystko musimy sobie wyłożyć tym oto blokiem, tym ozdobnym, no bo jakby to jest kluczowe, żeby dalej to budować. Tu oczywiście również to sobie wykładamy. No i teraz na początku tak o, tu wytnijmy sobie okno, tu 1, 1 i mamy coś takiego. W ten sposób to będzie zrobione. I teraz tak o, na początku zacznijmy sobie tutaj od tyłu, to podnosimy sobie na wysokość łącznie 11, czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No z tej strony tak samo, czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, to mamy zrobione. Tu możemy sobie to również podnieść. To podnosimy na początek na wysokość 4, czyli mamy raz, 2, 3, 4. Ok, no i tu byśmy musieli zrobić sobie jeszcze coś takiego. Myślę, tu będzie zakończenie, tu będzie ramka, no to myślę, coś takiego możemy sobie tutaj zrobić. Na pewno nam nie zaszkodzi, o, coś w ten sposób, jak dobrze pamiętam. Tutaj tak samo podnosimy sobie na wysokość, na początek 4 kratek, później tu będzie jedna tak i mamy to zrobione o, w ten sposób, bo tu będzie 4 kratka, tak, wszystko się zgadza. I teraz podnosimy sobie tutaj wszystko na wysokość 4, czyli mamy taką. Tu możemy sobie to przeciągnąć, wysokość 4, ciach, ciach, tutaj przeciągamy i to również sobie wypełniamy na wysokość 4 kratek. Teraz tutaj dodajemy sobie jeszcze coś takiego, w ten sposób dodajemy sobie coś takiego, w taki oto sposób, tu ja sobie dodaję coś takiego, tu również sobie dodaję w ten sposób, ok, tu sobie dodaję jeszcze coś takiego, w tym miejscu również sobie dodaję coś takiego, czyli w ten sposób robię o, ciach i ciach. Tutaj oczywiście mogę sobie zrobić na przykład coś takiego, albo po prostu wstawić sobie tam jeszcze coś innego, prawda? I teraz tak o, tutaj odtąd robię sobie raz, 2, 3 odstępu i podnoszę sobie tutaj na wysokość 4. Później tutaj znowu robię raz, 2, 3, podnoszę na wysokość 4. Teraz od tego robię 2 odstępu, podnoszę na wysokość 4. Tu podnoszę również, robię sobie od tego 2 odstępu na wysokość 4. No i z drugiej strony robimy tak samo, czyli 2 odstępu, raz, 2, 3, 4. Później od tego mamy 2 odstępu, raz, 2, 3, 4. To nam się zgadza, tylko wiecie co, może jeszcze ja sobie tutaj o podmienię na te bloki, bo zapomniałem, że tutaj też to powinno być. Ok, i mamy coś takiego, to jest pierwszy zarys. Przejdźmy może tu jeszcze do góry. Tutaj sobie robimy coś takiego. Ten przód jest najgorszy, no bo on jest stosunkowo skomplikowany i trochę tu trzeba się namęczyć, żeby go ładnie, elegancko zbudować. Mamy coś takiego. No i przejdźmy teraz, no to bym musiał sobie to wypełnić. No to wypełnimy sobie to wszystko. Czyli na początku ja sobie to wypełnię w taki sposób prosty, żebyśmy mogli to sobie tutaj już zrobić w miarę sensownie. Ok, mamy coś takiego, no to tutaj też się troszeczkę pośpieszyłem, bo tu powinno być to nieco inaczej zrobione, z tego co pamiętam.
no to tu pewnie też bym musiał się z tym troszeczkę wstrzymać, nie? Coś takiego, o właśnie w ten sposób, nie? Albo tak, zróbmy tak o. Tak może będzie troszeczkę prościej to zrobić. Dobra, no i teraz tak o, tutaj dodajemy sobie w ten sposób wszędzie. Ok, no mówię, to niestety tu jest akurat o tyle problematyczne, czyli jednak to było w ten sposób zrobione, tak jak myślałem. Aha, z tej strony robimy znowu tak samo. No niestety to jest stosunkowo duży obiekt, więc troszeczkę tu będziemy musieli podziałać, albo może zróbmy tak o. Zróbmy tak o. Zróbmy tak o, tutaj się to wywali, ciach i zrobimy sobie tutaj po prostu połączenie w taki oto sposób, ciach, o. W ten sposób tak naprawdę to mamy gotowe. Teraz tu sobie podnosimy oczywiście to na troszeczkę wyższy poziom, te nasze wszystkie elementy, ok, i mamy coś takiego, nie? I przejdźmy teraz do budowy tej wyższej części, bo jak widzicie trochę nad tym schodzi. Ok, no i przejdźmy teraz do tej górnej części, czyli na początku tak o, tu robimy 2 odstępu, robimy raz, 2, 3, no czwartą zostawmy na razie, robimy 1 odstępu, 1 odstępu, 1 odstępu, wszystko się zgadza, mamy 3, chociaż tu tak naprawdę, o, to możemy sobie usunąć, zrobić w taki oto sposób. Teraz na czwartej kratce robimy sobie coś takiego. Ok, to mamy zrobione, no i teraz musimy sobie tutaj zrobić jeszcze coś takiego, w ten sposób, nie? O. Robimy ciach, ciach, ciach. Teraz tutaj robimy, no właśnie, tu robimy na chwilę odwrotnie, czyli musimy sobie zrobić w ten sposób, że tu zrobimy może nie tym, tylko tym. Ok, jedno okno będzie tutaj, drugie okno tutaj sobie też ustawmy, będzie tutaj, ciach, ciach. Tu oczywiście sobie przeciągamy do końca. Tu również przeciągamy do końca. No i teraz tak o, tu na pewno będziemy potrzebowali ustawić sobie coś takiego elegancko. No i tu tak powiedzmy gdzieś w centralnej części możemy sobie ustawić jeszcze coś takiego, o, żeby nam to ładnie wyglądało i mamy coś takiego. Teraz tak naprawdę tutaj sobie to wypełniamy tym takim gładkim piaskowcem, żeby nam to wszystko ładnie wyglądało. Ok. Teraz tak o, tu wycinamy sobie okno na 2, tu wycinamy sobie okno na 2 i tak naprawdę dookoła obudowujemy sobie już schodkami, żeby to wyglądało nam bardzo ładnie, tak bardziej pałacowo, nie? Mamy coś takiego, tutaj od wewnątrz jeszcze możemy nawet wskazał, żeby to zrobić, coś takiego, żeby sobie to wszystko ładnie wypełnić, nie? I tak naprawdę, jeżeli chodzi o przód, to prawie mamy wszystko gotowe, ze względu na to, że tu musimy sobie jeszcze przygotować parę rzeczy. Ja bym to zrobił w taki oto sposób, że tutaj robię o, cyk, coś takiego, tutaj znowu robię o, cyk, coś takiego, mamy w ten sposób, no i tutaj robimy sobie coś takiego. Tutaj możemy sobie dodać normalnie w ten sposób, elegancko. Tu jako, że mamy troszeczkę więcej miejsca, to możemy znowu dodać sobie schodki i dodać ciach w ten sposób i w tym miejscu również możemy zrobić sobie dokładnie tak samo. Ok. Tutaj z kolei bym Wam proponował, żebyście po prostu sobie zrobili albo coś takiego, albo po prostu wstawili sobie normalnie, najzwyczajniej w świecie zwykłe, co zwykłe? Zwykłe półpłytki. To już w zależności od tego, jak chcecie to mieć, możecie to zrobić tak, możecie to zrobić tak. Wszystko zależy tak naprawdę, albo możecie, o, najlepiej to połączyć. Zróbcie coś takiego. Ciach, a tutaj zróbcie normalnie schodka w taki oto sposób i jest to pięknie zrobione, mamy to gotowe. Oczywiście tu możemy jeszcze sobie wrzucić coś takiego, żeby tu były zrobione drzwi i tak naprawdę przód naszego pałacu mamy gotowy. Przejdźmy może do lewej strony, która będzie nieco prostsza. Ok, w takim razie zacznijmy tutaj lewą stronę. Na początku również zaczynamy od tego samego, czyli tutaj wykładamy sobie tym oto blokiem. Tutaj będziemy mieli mały miszmasz ze względu na to, że o, tu będzie okno, tu robimy coś takiego, tu również będzie okno, tutaj dajmy sobie o, takie wsporniki, tu mamy na 4, tu mamy na 4, to się zgadza. Tu robimy sobie okno w taki oto sposób, tu możemy sobie wypełnić. Ładnie, pięknie nam się to zgadza, to podnosimy sobie na tą samą wysokość, czyli tutaj. Teraz w tym miejscu robimy sobie o, cyk, coś takiego, natomiast tutaj dokładamy sobie schodki, bo tu będą miejsca na okna. Dobra, tu teraz możemy sobie dodać to zaokrąglenie. To mamy zrobione. Tutaj jeszcze w tym miejscu musimy tak o,
tu zrobić pod filarami coś takiego, no i tu dodajemy sobie coś takiego i stąd będzie wypływała woda, tylko może zróbmy sobie to z gładkich i stąd będzie sobie wypływała woda, tu musimy jeszcze sobie wodę dodać. W taki oto sposób. Tu mamy wysokość 4, to nam się ładnie, pięknie zgadza. Teraz tak, o, tu sobie na tej kratce, tylko teraz żebym nie pomylił, tak, na tej kratce zrobimy sobie coś takiego. No i teraz tak, o, tutaj ja sobie robię ciach, elegancko, a tutaj możemy sobie zrobić w taki oto sposób, że będzie nam to się ładnie przeciągało dotąd. To mamy również zrobione. No i teraz tak, o, tu dodajemy sobie raz, 2, 3, wszystko jest dobrze. Teraz dodajemy raz, 2, 3, wszystko jest dobrze. No i teraz tak naprawdę tu sobie wyciągamy o 2, elegancko. No i na tym myślę poprzestańmy, bo będziemy dalej budować już z tyłu. Także jak będziemy budowali to od tyłu, to będzie wiadomo, jaki jest ten skos dachu i dlaczego tak, a nie inaczej. Więc przejdźmy może tak naprawdę do tyłu naszego budynku. Dobra, jeżeli chodzi o tył naszego budynku, no to ponownie zaczynamy sobie od czegoś takiego. Skoro to już mamy, podnosimy sobie to do góry, elegancko, okno na 2, a może na 3, zaraz zobaczymy, jak mi się to będzie spinało. Robimy w ten sposób, o, ciach, 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 teraz mi się spina. Mamy coś takiego, coś takiego, coś takiego, coś takiego. Tu w środek wkładamy sobie w taki oto sposób, dodajemy sobie schodki. W taki oto sposób podnosimy do góry nasze elementy, czyli tutaj podnosimy to, to, to i to. Tu również podnosimy to i to. I teraz tak, o, tu z gładkiego robimy w taki oto sposób. Tu robimy w taki oto sposób, a tu dodajemy sobie półpłytkę w taki oto sposób. Teraz dodajemy sobie raz, 2, 3, 4 mamy. Podnosimy sobie dach w taki oto sposób. Wyciągamy to oczywiście tutaj jeszcze o 1 w taki oto sposób. No i tu zrobimy już teraz ten zarys, żeby to wyglądało. No to zarys robimy w taki oto sposób, że tu robimy sobie ciach. Tu również robimy sobie do góry, elegancko. Znowu podnosimy do góry, tutaj zostawiamy tak samo i podnosimy do góry. I taki mamy oto zarys, dlatego tutaj na przykład podnosimy sobie jeszcze o 1 do góry w ten oto sposób. Przejdźmy tutaj troszeczkę do tyłu na chwilę, ponieważ tu musimy podnieść dokładnie na tą samą wysokość, żeby już zacząć dalej robić, czyli tu podnosimy sobie, o, nie będziemy tu na razie lewej strony dekorować, ale na pewno zrobimy sobie coś takiego, żeby to nam się wszystko spinało. Tu sobie przeciągniemy to w taki oto sposób. Git, mamy to zrobione, przeciągamy sobie, o, cyk, tutaj. Tu myślę, możemy sobie już stąd przeciągnąć na spokojnie w taki oto sposób. Wypełniamy to oczywiście naszym gładkim piaskowcem. No i tu okna będą troszeczkę rozsunięte, no bo okna będą o 1 przesunięte w prawo ze względu na to, że tu na środku będzie nam się schodził dach, nie? I tak naprawdę to mamy zrobione. Przejdźmy do lewej strony. Ok, jeśli chodzi o tą stronę, no to tu będziemy robili troszeczkę inaczej, ponieważ robimy 3, 2 odstępu, 3 i mamy coś takiego. Tu podnosimy raz, 2, 3, raz, 2, 3, raz, 2, 3, wszystko nam się zgadza. Dodajemy oczywiście nasz piaskowiec w taki oto sposób, podnosimy ponownie o 1 do góry, up, up, up. Tu dajemy sobie ponownie gładki piaskowiec, dodatkowo dopełniamy tym, no i oczywiście podnosimy sobie w ten sposób, ciach, ciach, wypełniamy sobie tutaj dach w taki oto sposób, żeby nam się to zgadzało. To nam się zgadza, ok. Mamy to zrobione, do reszty przejdziemy dalej. Tutaj dodajemy sobie ponownie to samo co po tamtej stronie, czyli robimy w taki oto sposób, tylko tu dajemy gładki. Tu robimy ponownie na środku z gładkiego piaskowca w ten sposób. Tutaj ponownie dodajemy sobie schodki w taki oto sposób, wypełniamy, domykamy schodki. W sumie nie pomyślałem o tym, żeby może tak trochę je zróżnicować. I mamy tak naprawdę prawą stronę, przepraszam, już również gotową, więc przejdźmy może do podłogi i do świetlików, czyli co będziemy robili dokładnie tutaj. Ok, zacznijmy może od wejścia na górę. Wejście na górę ja sobie zrobiłem w tym miejscu, tylko nie pamiętam dokładnie jak, ale chyba jakoś tak, o. No i teraz tak, o, tu zrobiłem sobie w taki sposób, że schodki idą sobie do góry, ciach, ciach. Tutaj dajemy oczywiście z tej strony w ten sposób, ciach. Oczywiście tu dodajemy
Aha, tu już mamy to. Tu dodajemy sobie ciach, ciach, no i domykamy sobie i mamy wejście na górę zrobione bardzo ładnie w tym miejscu. Wszystko nam się zgadza, kurde, jak równiutko wyszło, jak w mordę strzelił. To możemy sobie już zamknąć. Tak o, tutaj wypełniamy wszędzie sobie piaskowcem tym zwykłym, gładkim. Tu mamy powypełniane, tu mamy powypełniane, wszystko nam się zgadza. Ok, tu również mamy wypełnione, wypełnione, wypełnione. To nam się wszystko elegancko zgadza. No i teraz bierzemy dżunglowe drzewo. Ja sobie to wypełnię w taki bardzo szybki sposób komendą. Wy musicie to niestety wypełnić sobie ręcznie. Ja sobie to zrobię filem. Bardzo szybko i przyjemnie. Planks, ok. Tu mam zrobione, no jeden pasek mi się nie załapał. Troszeczkę źle zaznaczyłem. Moja wina. W taki oto sposób. Teraz wypełniamy sobie oczywiście tutaj wszędzie piaskowcem dalej, żeby to mieć tutaj zrobione. Ok, to mamy już zrobione. Teraz tutaj w tym miejscu ja sobie wymyśliłem coś takiego, że dodam sobie tutaj jeden filar i tutaj dodam sobie drugi filar. O, coś takiego. I tutaj zamiast tego ja sobie, wiecie co porobiłem, ale to zaraz wam pokażę. Tutaj na pewno wstawiłem sobie, zamiast tego wstawiłem sobie schodki, a tu nie wiem, czy troszeczkę wyżej nie wstawiłem, ale wydaje mi się, że troszeczkę wyżej wstawiłem. Może po prostu przejdźmy do zamknięcia dachu, bo to wyjdzie na zamknięciu dachu, nie? Także tutaj zamykam sobie dach elegancko, tu również sobie zamykam ten dach, bo to mi nie jest już do niczego potrzebne. Tu również będę musiał sobie zamknąć ten dach, ale w taki nieco inny sposób. Będę musiał go zamknąć półpłytkami, o widzicie, i ja już tu wiem, że będzie mi to inaczej tam się to zamykało, ten jeden element. Ok, mam to zrobione, z tej strony również dodaję sobie tak samo, czyli dodaję troszeczkę poniżej, tak jak myślałem, i tu zamykam sobie ten dach. Ok, no i na końcu dodaję ostatni blok, żeby sobie to wypełnić. Mam zrobione i tak naprawdę w tym miejscu zrobiłem sobie to również, ale schodkami mamy coś takiego. No i teraz tak o, ja sobie tu jeszcze również zrobiłem coś takiego, że zrobiłem sobie ustawiłem sobie tu po skosie coś takiego, no i dodałem sobie jeszcze oczywiście piaskowiec i tu będzie również szkłem wypełnione, żeby tu był świetlik i tak naprawdę jeżeli chodzi o naszą willę, to mamy już ją w pełni gotową, pozostało nam to tylko oszklić, także ja wszędzie wstawiam tutaj ciemne szkła oraz dżunglowe drzwi, no i tutaj świetlik z przeźroczystego szkła. Także co, zacznijmy. Jeżeli jesteście zainteresowani oświetleniem, no to ja zrobiłem je w taki oto sposób, że tu sobie dodałem jedno, tu drugie, tu przy słupkach dodałem sobie po dwa, coś takiego. Tu oczywiście dodałem, no drzwi mi zniknęły, dobra, dżunglowe drzwi od wewnątrz, ciach, oczywiście tu u dołu również dodałem sobie dżunglowe drzwi od wewnątrz, oświetlenie sobie zrobiłem u dołu. Tutaj wszystko ładnie nam pięknie się wpasowuje, elegancko. Mamy to zrobione, tutaj możemy również sobie zrobić oświetlenie, na przykład w tym miejscu, coś takiego. Tutaj ja sobie dodałem jeszcze powiedzmy po dwie doniczki, ciach, ciach z kaktusami, no bo przecież to jest w końcu taki bardziej pustynny biom. Tutaj mamy to oświetlone, z tej strony dodałem sobie oświetlenie w tym miejscu. Na pewno dodałem oświetlenia również tutaj, ciach, ciach. Tu również dałem oświetlenie, ciach, tu sobie zrobiłem bodajże gdzieś na środku, tu również gdzieś na środku, tu myślę też powinienem sobie zrobić tam bez ceregieli gdzieś na środku, coś takiego. Tu jeżeli chodzi o wewnątrz, to zrobiłem sobie jeszcze coś takiego, ok, coś takiego, ciach, tu sobie oczywiście to okleiłem w taki oto sposób, ciach, żeby troszeczkę tu zieleni wprowadzić na tej pustyni, żeby to troszeczkę ładniej wyglądało, no bo tak wiecie, no, skoro jesteśmy na pustyni, no to fajnie by było mieć jakieś roślinki, tylko byśmy musieli mieć takie roślinki, które będą mogły troszeczkę przeżyć, nie? No to ja sobie wybrałem właśnie coś takiego, tu sobie zrobiłem taki ogród, taras, jak chcecie to sobie to udekorujecie, to jest tylko taki mój luźny pomysł, jak to można sobie tu troszeczkę dopieścić. Tu oczywiście możemy sobie dodać oświetlenie, gdziekolwiek chcecie, jakkolwiek chcecie, wszystko zależy już tak naprawdę od Was i to już tak naprawdę mamy zrobione. Dodatkowo możemy wziąć sobie troszeczkę liści, no i tutaj sobie podekorować jakieś, wiecie, coś takiego porobić, żeby to tak troszeczkę nie wyglądało tak goło.
O, w ten sposób, tu również trochę do góry, tutaj ciach, ciach na pewno, tu ja bym sobie oczywiście wlał wodę koniecznie, żeby to wypływało spod tego budynku. W taki oto sposób. No i tak naprawdę całość mamy już w pełni udekorowaną. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wygląda, to przed Wami efekt finalny, jeżeli chcecie się zainspirować tym, jak to jest udekorowane dookoła. Jak widzisz, w pełni gotowa duża pustynna willa wpleciona w krajobraz prezentuje się naprawdę świetnie. Jak zawsze kwestia tylko dobrania dekoracji do biomu i budynku, co w tym wypadku jest bardzo kluczowe. Tak jak mówiłem, jeżeli ten projekt Ci się podoba i doceniasz moją pracę, to w tym momencie zostaw w pełni darmową subskrypcję z dzwonkiem, dołączysz tym samym do elitarnego grona moich widzów. Będzie to mega pomocne, jeśli dodatkowo zostawisz łapkę w górę i jakiś komentarz, na który z przyjemnością Ci odpowiem. Co więcej, możesz również wpaść na mojego Instagrama, Xa i Discorda, do których link znajdziesz w przypiętym komentarzu pod tym filmem. Teraz po prawej stronie ekranu wyświetla Ci się projekt, który zbudowaliśmy ostatnio i widzisz go również w tle. Z kolei po lewej stronie widzisz film dopasowany przez YouTube specjalnie do Ciebie. Szansa na to, że Ci się spodoba, wynosi aż 90%. Obejrzyj sobie ten odcinek, który wolisz. Z mojej strony to już wszystko i bardzo Ci dziękuję, że oglądasz mnie do samego końca. Życzę Ci miłego weekendu i do zobaczenia na shortsach we wtorek, środę i czwartek oraz na kolejnym odcinku już w piątek. Cześć!